Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś mam przyjemność przeprowadzić wywiad z Dirkiem Kasparem, wielkim fascynatem nauki języka polskiego i innych języków obcych. Dirka nazywamy przyjacielem glossy, a jego znajomi nazywają go wielkim motywatorem, bo motywuje ich do uczenia się polskiego, przyjeżdżania do Krakowa i mówienia po polsku zawsze i w każdej sytuacji. Dirk, możesz powiedzieć, skąd jesteś, kim jesteś, gdzie mieszkasz? Takie podstawowe pytania jak na lekcji numer 1. Jestem z Niemiec, mieszkam w Dreźnie i jestem fizykiem. I też jestem jako hobby trenerem judo. I bardzo lubię języki obce. Skąd w ogóle pomysł uczenia się języka polskiego? Pierwsza motywacja była chyba 20 lat temu, bo mieszkam w Dreźnie, to jest bardzo blisko do granicy do Czech i też do Polski. Dlatego myślałem, to są nasze sąsiadami i w ogóle nikt nie wie w Niemczech o naszych sąsiadami. Wiedzą o Angielkach, i Francji, o wszystkich, ale nie ma, jak byłoby mur między Niemiec i Polska nie wiedzieli, myślałem, to jest bardzo szkoda. I to była pierwsza motywacja, ale po czasie poznałem ludzi i bardzo miłych ludzi i było dla mnie bardzo emocjonujące uczyć się języka i regularnie jechać, jeździć do Polski i jako trener judo organizowałem też spotkania młodzieży i to było dla mnie bardzo fascynujące, bardzo dobre doświadczenie zobaczyć, jak młode ludzi poznają się. Dlatego coraz większa jest moja motywacja w tym samym kierunku iść dalej. Muszę dodać, że odkąd pamiętam, zawsze próbowałeś wszystkie spotkania organizować po polsku, rozmawiać po polsku, umawiać się po polsku. Bardzo naukowo do tego podszedłeś. Który język był pierwszy, czeski czy polski? Po pierwsze był czeski, to było chyba w roku 1995 roku na uniwersytecie blisko Dresden i polsko zaczynałem 5 lat potem. Z bardzo dobrym skutkiem. Dirk, bywasz często w Krakowie. Jakie jest twoje ulubione miejsce tutaj? Oczywiście poza Glossy, bardzo lubię być na głównym rynku, to jest dla mnie bardzo dobre poczucie. Najważniejsze tam. I też oczywiście są inne miejsca, które bardzo lubię. Też są. Moja ulubiona knajpa jest ta knajpa pod Baranami, bo często tam byliśmy, było bardzo fajnie wieczory tam. Też mam dobre wspomnienia z tej knajpy. A propos Glossy, pamiętasz, ile razy tu byłeś? Nie liczyłem, ale myślę, że było chyba 8 albo 9 razy. Ja też nie liczyłam, nie przygotowałam się dobrze do wywiadu, ale wydaje mi się, że przyjeżdżasz od zawsze, od dawna. I na pewno nie będzie w tym roku nie było to ostatnie raz. Mamy nadzieję. A propos polskiego i Polski, jaka jest twoja ulubiona polska potrawa? Najbardziej lubię zupę grzybową. Z łazankami? Tak może być i regularnie to mamy też kurs polskiego w Dreźnie i tam na czasach Wigilii razem gotujemy i 2 czy 3 razy już gotowaliśmy ta zupa grzybowa, takie smaczne. Prawdziwa wigilijna. Ale też lubię śledź, to jest coś, co też bardzo lubię. Tak, taka typowa polska przekąska.
Muszę powiedzieć, że Dirk wczoraj zorganizował wieczór niemiecki i również ugotował nam zupę. Niemiecką zupę, której nazwy nie pamiętam, bardzo nietypową. Ugotował ogromny garnek, zjedliśmy wszystko, była pyszna. Jak się nazywała? O, chyba zupa z połu i z kaszy manna z bary pszenicy. Aha, po prostu tak się nazywa. Zupa spora z kaszy manna. Była rewelacyjna. I oczywiście tradycyjne pytanie do wszystkich studentów. Twoje ulubione słowo po polsku? Mam jedno, to jest słowa miłość. No, ja myślę, że to jest oczywiście ma bardzo pozytywne znaczenie, ale myślę też brzmi po polsku. W Polsce jest to jedyna języka, w którym miłość brzmi jak miłość. Ten bardzo miękki m w porządku i m. I to jest dla mnie bardzo romantyczny dźwięk tego słowa. I muszę Ci powiedzieć, że jestem zaskoczona, dlatego że studenci nigdy nie kojarzą tak tego słowa. Może nie potrafią jeszcze mówić tak dobrze na początku. I jak kiedyś, nie pamiętam kto, zdaje się na jakimś uniwersytecie, ktoś robił badania i studentom, którzy nie mówili po polsku, nie znali tych słów, dopiero zaczynali, podali, nie wiem, 20 słów do wyboru, które z tych słów będzie znaczyło miłość. Wiesz co wybrali? Cielęcina. Cielęcina. Czyli mięso z młodej krowy. Myśleli, że miłość, że cielęcina jest delikatna, miękka, dźwięk. Myśleli, że to jest słowo miłość. Czy jeszcze chciałbyś coś dodać? Na przykład, co było trudne dla Ciebie w nauce polskiego? Najtrudniejsze? O, to są duże rzeczy, które było bardzo... Ale dla mnie jest wyzwaniem, bo było fascynujące, że naprawdę jest możliwe uczyć języka polskiego. W początku myślałem, chyba bardzo trudno, ale dla mnie jest wyzwaniem. Z którym radzisz sobie bardzo dobrze. Dziękuję bardzo w takim razie. No i oczywiście mam nadzieję, że do zobaczenia zaraz na kursie. Dziękuję.